Witajcie! Dzisiaj ozdabiam kalendarz, który kupiłam na Amazon. Listę materiałów znajdziecie w opisie. Oglądajcie uważnie, ponieważ pod koniec filmu pojawia się kod rabatowy na warsztat online. Pracę zaczynam od wyszlifowania wszystkich szufladek oraz bazy kalendarza. Robimy to z każdej strony dokładnie. Trzeba wyszlifować tutaj wszystkie te zadry oraz nierówności. W tym kalendarzu półeczki są wyjmowane. Pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Przyznam, że ułatwiło to pracę przy bejcowaniu, więc to było bardzo wygodne. Tutaj szlifuję całą bazę i zakładam rękawiczki. Zaczynamy pokrywanie kalendarza bejcą. Ja użyłam bejcy firmy Dragon. Jeśli kupicie bejcę w swoim sklepie, to użyjcie jej zgodnie tutaj z instrukcjami producenta, ponieważ czasami troszkę różnią się zasadami użycia. Kalendarz pokrywam bejcą w całości, również pokryty jest nią dach. Jeśli chcecie dach czerwony zostawić, no to wtedy tutaj bejcy nie kładziecie. Tutaj pokrywam bejcą półeczki kalendarza, te, które się wyjmują. Resztę zostawiłam do wyschnięcia, czas na szufladki. I zobaczcie, że tutaj maluję wszystko oprócz tej pierwszej ścianki, tej frontowej ścianki. Ona będzie pokryta podkładem pod farby.
Podkład pod farby, który użyłam, to jest Bonding Primer od Pentart. Nie musicie go używać, może to być zwykłe gesso, czyli grunt malarski. Ja po prostu bardzo lubię ten Bonding Primer. I tutaj pokrywam dokładnie całą tą frontową, cały front szufladki. Jakbyście zabrudzili sobie ten front szufladki bejcą, to bejca dość mocno przebija nawet przez farby, więc wtedy dajcie, o zobaczcie, tutaj akurat widać ten kawałek troszkę bejcy, przybrudziłam niechcący. Wtedy po prostu jak jedna warstwa wyschnie, tego gruntu malarskiego, to dołóżcie drugą lub nawet trzecią. Lepiej dać 3 cienkie i wtedy właśnie będziecie mieli pewność, że już nic więcej przez farbę nie przebije. W tym kalendarzu są 23 małe szufladki oraz jedna duża, którą właśnie trzymam w rękach. Gdy wszystko wyschło, włożyłam szufladki do kalendarza, ponieważ teraz będę budować kompozycję. I tutaj zauważyłam, że akurat coś nie jest do końca wyszlifowane. W tych wnękach na palce jest dość trudno się szlifuje, więc warto mieć kilka pilników, kostek takich właśnie z papierem ściernym, albo w ogóle papier ścierny byłby najlepszy, a ewentualnie też jakieś sprawdzają się pilniczki do paznokci. Do tego kalendarza wybrałam papiery z takimi ślicznymi aniołkami oraz z Mikołajem. Więc najpierw wycinam. Jest to wydruk na drukarce laserowej, na zwykłym papierze, więc będzie używana do tego woda. Te grafiki znajdziecie w moim sklepie, link wrzucę Wam w opisie i w komentarzu. Przez to, że te szufladki mają wnęki na palec, trzeba bardzo uważnie umiejscowić obrazek. Zobaczcie, ja tutaj przykładam i sprawdzam od tyłu, gdzie sięga tutaj ta dziurka. Chcę uniknąć po prostu sytuacji, że przykleję papier i okaże się, że na przykład anioł nie ma połowy głowy. Dlatego tutaj ważne jest to, żeby to najpierw dobrze przyciąć, wymierzyć. A teraz, żeby sobie ułatwić pracę, zobaczcie, przykładam papier, odwracam szufladkę i warto sobie ołówkiem po prostu odrysować tutaj kształt tego otworu i go wyciąć.
Tak przygotowane papiery moczymy w wodzie i przyklejamy na klej do Decoupage Ultra Matte. Ja używam oczywiście Ultra Matte, Wy możecie innego do Decoupage, nie ma to znaczenia. Moczę papier w wodzie, potem wyjmuję, zbieram nadmiar wody, w międzyczasie nakładam klej, jedną warstwę, to jest klej z werniksem i gdy papier przykleję, czasami go tak przyciskam delikatnie ręką, to wtedy nakładam jeszcze jedną warstwę kleju, żeby to wszystko docisnąć. W tej kolekcji jest jeszcze taki papier z Mikołajem i przyklejam go w ten sam sposób, w jaki przykleiłam aniołki. Szufladki podzieliłam na 4 grupy i maluję je w odpowiednie kolory. Pierwsza grupa to będzie kolor czerwony, farba matowa, akrylowa i tutaj 2 lub 3 warstwy, w zależności od tego, jaką farbę będziecie mieli. Farba zielona jest to Pentard kolor akurat sosnowy i tutaj wystarczyły 2 warstwy, ponieważ farba jest ciemna. Malujemy jedną warstwą, możemy to albo zostawić do wyschnięcia, albo wysuszyć suszarką i potem malujemy drugi raz. Trzeci kolor to kolor Cappuccino. Jest to farba Stamperia. Firma Stamperia, kolekcja Allegro, tak się nazywają te farbki. I kolor, tak jak mówiłam, Cappuccino. I tutaj również 2 lub 3 warstwy, w zależności od tego, jak kryję. Ostatnia grupka szufladek i tutaj mamy farbę Ivory Pentard.
A największa, czyli główna szufladka, na tło dostała również kolor cappuccino. Tutaj zauważyłam, że jeszcze są jakieś nierówności, więc spiłowałam je pilniczkiem. Czasami na przykład farba gdzieś wyjdzie poza granicę i tak brzydko wisi, więc warto w tym miejscu robić takie kosmetyczne, techniczne poprawki. Do malowania pasków używam taśmy malarskiej w różnych szerokościach. Na tej szufladce wymyśliłam taki wzór. Zobaczcie, przyklejam fragmenty taśmy na brzegach szufladki, czyli pod taśmą będzie kolor czerwony. Trzeci pasek przyklejam po środku, pomiędzy tymi dwoma kości. A na drugiej szufladce robię inny wzór. Tamtą odstawiłam, ponieważ najpierw przyklejam sobie taśmę do wszystkich szufladek, a potem tutaj będą kartony pokrywane kolorem złotym, więc żeby kilka razy nie robić tego samego, czyli tam moczyć pędzla, no to warto przygotować sobie właśnie najpierw takie szufladki już oklejone taśmą, a potem dopiero pędzel i malujemy. Złota farba, której używam na tym filmie, to farba firmy Stamperia, również z kolekcji Allegro. Jest to farba metaliczna. Potem delikatnie suszę, nakładam drugą warstwę i ściągam taśmę. Tapetowe wzory, które są na szufladkach, są tworzone przy pomocy farby i stempla. To akurat jest stary stempel firmy Stamperia. Nie mam pojęcia, z jakiej kolekcji, mam go już długo. Chodzi o takie wzory tapetowe, damaski, jakieś coś takiego. Cienką warstwę farbki tutaj pomalowałam na folii aluminiowej. Przyciskam stempel i odciskam wzór na szufladce. Ten sam wzór robię na kilku zielonych, pojawi się również na czerwonych szufladkach, tych cappuccino oraz tych ivory. Cały czas używam tego samego wzoru.
międzyczasie, gdy tamte schną, biorę inne szufladki i tutaj użyję szablonu oraz pasty deluxe. Pasta deluxe w kolorze szampańskim. I tu jest też taki koronkowy wzór. Układam sobie najpierw szablon na szufladce. Tutaj trzeba to zrobić precyzyjnie. I szpatułką nakładam pastę deluxe. To jest firma Pentard. Ona jest dość rzadka, jeśli chodzi o użytkowanie, więc trzeba to zrobić precyzyjnie i szybko, żeby potem podnieść szablon i cieszyć się efektem. I tutaj ulubiony moment, czyli podnoszenie szablonu. Tak to właśnie wyszło. I ten wzór robiony właśnie pastą deluxe pojawi się na zielonej szufladce oraz na szufladce cappuccino. Na cappuccino to jest ta sama pasta, czyli kolor szampański. Z tej kolekcji jest kilka kolorów. Jest srebrny, jest czarny, metaliczny, czerwony, bardzo ładny. Także można tutaj się zainspirować. Tutaj w użyciu inny szablon, bo śnieżynka, ale pasta jest ta sama, czyli to jest ten szampański deluxe od firmy Pentard. A tutaj odbijamy czerwony wzór tego właśnie damasku, tej tapety, której używaliśmy wcześniej do farby złotej. To teraz czerwona i na zielone tło oraz na tło cappuccino. Gdy nakładałam pasty, w międzyczasie wyschły mi szufladki, na których są obrazki z aniołami. Tam jest troszkę nadmiaru papieru po bokach. Zeszlifowuję go pilniczkiem do paznokci, można kostką, można papierem ściernym, czym Wam jest wygodnie. Tutaj mały przerywnik. Zapraszam również na warsztat, gdzie znajdziecie 8 godzin nagrań z ozdabiania kalendarza. Kolejnym etapem jest postarzanie. Ja użyłam tutaj pasty Vintage od Stamperii. Jest bardzo taka właśnie oleista. Mikro ilości używam. I używam do tego gąbeczki. Może być gąbeczka albo do tapowania, albo zmywak kuchenny, tylko nowy. I te tanie zmywaki, najtańsze, zawsze mają taką dość twardą gąbkę. I ona jest właśnie idealna do tego, co tutaj robię, czyli do postarzania. Zobaczcie, co robię. Trzymam gąbkę pod kątem i postarzam same brzegi. Dzięki temu ten kalendarz będzie bardzo klimatyczny. I postarzam wszystkie szufladki. Dosłownie wszystkie. Zobaczcie, maleńka ilość i bardzo delikatne takie właśnie smyranie, głaskanie tej szufladki, tak delikatnie pod kątem 45 stopni. Gdy szufladki są suche i już jest nałożona pasta postarzająca, to lakieruję całość kilkoma warstwami lakieru. To jest lakier Glossy Varnish od Pentard. Lakier wodny, daje taką dość cienką warstewkę
Czasami pytacie mnie, co tak błyszczy na moich kalendarzach. To jest akurat inny lakier i o nim jest dużo właśnie w warsztacie, o którym mówiłam, w warsztacie online. Tam jest właśnie lakier, którego używam najczęściej, ale ten też jest fajny, więc polecam. Kilka warstw, czyli robimy warstewkę, możemy ją wysuszyć, ale najlepiej, żeby sama wyschła i po wyschnięciu nakładamy drugą. Możecie tutaj akurat dać 3 warstwy, 4 nawet. To po prostu patrzcie na efekt. Jeśli podoba Wam się jedna warstwa, to już jest ok, prawda? Nie musicie wtedy nakładać drugiej, jeśli nie czujecie takiej potrzeby. Postanowiłam, że na tej szufladce znajdzie się dziadek do orzechów, a tło będzie pasiaste, więc tutaj naklejam na brzegach taśmę. I zamiast odmierzać linijką, to zobaczcie, przyklejam sobie teraz taśmę równiutko z tą taśmą, która jest już przyklejona, która jest na brzegu. To samo robię z drugiej strony, czyli tak jakby zasłaniam środek. Zależy mi na tym, żeby zasłonić środek i zdejmuję potem tą taśmę, która jest na brzegach, bo na brzegach będzie tutaj pomalowany kolor zielony. Zielony, który jest używany wcześniej, czyli sosnowy od Pentard. I powtórka, czyli mamy znowu złotą farbę, folię oraz tapetowy wzór. I tutaj odbijam go kilka razy. Taki mały tip, ta farba, gdy jest taka bardzo, bardzo cieniutka, to szybko schnie, więc trzeba zrobić sprawnie te odbijanie w farbie tutaj stempli. Zamarzył mi się jeszcze jeden pasek, więc odmierzam. Musicie po prostu patrzeć, co ja robię. To możecie zrobić po prostu linijką. Mi tak podpasowała praca z taśmą, że ja nie używam linijki, tylko po prostu przyklejam sobie, zobaczcie, odmierzam za pomocą linijki po prostu różne odległości i maluję paski. W tym wypadku tutaj na kolor czerwony to trzeba dać 2-3 warstwy, ponieważ tło jest ciemne, więc troszkę się trzeba było postarać, żeby ten kolor był kryjący. Ta szufladka również jest postarzona pastą Vintage Stamperia. Elementy, takie jak wianki, takie jak dziadek do orzechów, zrobione są z masy super lekkiej. Możecie, jeśli nie macie w sklepie, możecie użyć ewentualnie jakiejś gliny. Foremki, naprawdę do wyboru, do koloru jest tego mnóstwo w wielu sklepach. Także tutaj nie sprecyzuję, bo ja nawet sama nie pamiętam, gdzie je kupiłam. Każda jest inna. To jest fajne w tych foremkach, że nie trzeba robić tak, jak producent poleca, tylko można sobie swoje wymyśleć. Tutaj zobaczcie, że akurat było takie małe okienko, a mi zależało na takiej malutkiej ramce, więc nałożyłam masę super lekką w okienko i zobaczcie, teraz nożykiem poprzecinałam ten środek, ponieważ ma to być ramka, więc środek mi jest niepotrzebny. Wykonałam również jedną ramkę z tej oto foremki.
Tutaj foremka Prima Marketing, dziadki do orzechów, piękne są wszystkie. Ja potrzebuję akurat jednego takiego z prezencikami, ponieważ jakoś najbardziej mi pasuje na szufladkę, ale Wy możecie oczywiście szaleć. Tutaj taki mały tip. Ta taśma musi być wygładzona, ponieważ w miejscu, gdzie przyklejacie taśmę do foremki, że nie przyklejacie, a wypełniacie ją masą, to gdy jest jakieś takie zagięcie i trafi na twarz, to wygląda jakby ten dziadek do orzechów miał jakąś taką szramę. Więc tam trzeba się pilnować, żeby to była gładka masa i wtedy dopiero dajemy do formy. Fajnym sposobem jest zamrożenie tego, czyli wrzucamy do zamrażalnika, za jakieś godzinkę, dwie wyjmujemy i potem po prostu musi się rozmrozić. Czasami po prostu są problematyczne foremki. Lepiej je zostawić albo zamrozić, albo zostawić do wyschnięcia, niż wyjmować. Wzory na pozostałych szufladkach również robię tak samo, czyli w różnych konfiguracjach przyklejam taśmę malarską, a potem po przyklejeniu oczywiście maluję na kolor, który wybrałam. Na kolejnych dwóch szufladkach są śnieżynki. To jest akurat rupon firmy Stamperia. Wszystko będzie oczywiście w opisie. On mi troszkę bardziej przypomina naklejki niż rupon, ale bardzo ładnie to wyglądało. Przykładamy naklejkę i patyczkiem musimy tutaj tak jakby oddzielić tą warstwę tego kleju z farbką z postacią, żeby ona się odkleiła właśnie od tej górnej folii.
Czas na malowanie elementów. Mamy tutaj wianki. Oczywiście one wszystkie już bardzo ładnie wyschły. No i biorę czerwoną farbkę i grupowo maluję, czyli to, co ma być czerwone na tych elementach, to maluję. Potem odkładam, biorę zielony i robię właśnie takie rundki po wszystkich. Czerwone są również drzwi. Drzwi to również jest element wykonany z masy super lekkiej, z bardzo popularnej foremki z drzwiami. Na wielu stronach jest naprawdę dostępna. W sklepach cukierniczych również. I wymyśliłam sobie, że calutkie te drzwi będą czerwone. Małe ramki maluję na złoto. Chcieliście zobaczyć, jak ja tworzę kalendarze, więc tutorial jest też tak zmontowany, czyli tak jak już wspominałam, ja robię tak, że najpierw maluję sobie element na czerwono, odkładam je do wyschnięcia, w międzyczasie robię coś innego i potem wracam, gdy już te elementy czerwone wyschły. Tutaj akurat dokładam kolor zielony, ponieważ jest to wianuszek. Gdy zielona farba wyschła, to smyram delikatnie takim prawie czystym, suchym pędzlem złotą farbką, żeby wydobyć jeszcze tutaj te drobne elementy na wierzch. Poprawiam również i dokładam złotego koloru na farbkach, na ramkach, które tutaj już wcześniej zaczynałam malować. Niektóre elementy na drzwiach, oczywiście już wysuszonych, poprawiam konturówką, dzięki temu są bardziej wypukłe.
Na tej szufladce czerwony pasek już wysechł, ale to dla mnie mało, więc dokładam sobie tutaj kolejnego, czyli zobaczcie, zaklejam sobie ten czerwony, zabezpieczam go, żeby nie pomalować go inną farbką i tutaj dokładam taśmę na brzegach. Ja nie używam, tak jak mówiłam, linijki, możecie używać linijki i maluję tutaj złotą farbką, będą takie właśnie 2 złote cienkie paseczki. Wszystkie szufladki muszą być postarzone dokładnie tak samo jak te z obrazkami. Dzięki temu będą do siebie pasowały, bo to ma być taki delikatny klimat vintage. Ta pasta jest bardzo mocno napigmentowana, więc tutaj ważne, żeby używać jej bardzo, bardzo, bardzo małej ilości. Ja nakładam ją trochę na gąbkę, potem wycieram to o papier, a dopiero następnie zaczynam tutaj postarzać te brzegi szufladek. Kolejny etap to lakierowanie. Tak samo jak przy poprzednich, lakierujemy, jedna warstwa, suszymy, po wyschnięciu druga warstwa i tak 3 albo 4 razy. Lakier nakładam również na wszystkie elementy z masy, oprócz drzwi. Drzwi akurat chciałam, żeby były matowe. A teraz układam szufladki. Buduję sobie właśnie taką kompozycję, żeby nie było tak, że na przykład czerwone szufladki są w jednym miejscu, zielone w drugim i tak dalej. Ja po prostu je potrzebuję równomiernie rozłożyć. Gdy tak sobie powkładam szufladki, układam elementy, jeszcze ich nie przyklejam, po prostu patrzę, co gdzie potem będzie. I teraz jest dobry moment na zbudowanie tej małej kompozycji, która jest pod dachem. Bonding primerem tutaj pomaluję niewielki fragment. Chodzi o to, żeby zwiększyć przyczepność pasty śnieżnej, która będzie tam nakładana. Nieregularny kształt. Gdy primer schnie, to zrobię sobie tutaj dachówki. Trzeba rozwarstwić tekturę z kartonu. Chodzi nam o tą właśnie falę, to jest w tym kluczowe. Z tego zrobimy dachówki na dachu. Tutaj już na dole widzicie jedną stronę dachu zrobioną, czyli po oderwaniu górnej części kartonu tniemy to na paski, a potem takie nierówne właśnie małe prostokąciki lub kwadraciki. I te tekturowe elementy przyklejam klejem na gorąco. Mogę albo pojedynczy, czyli nakładać klej na kwadracik, albo tak jak widzicie tutaj, czyli nakładam już na drewno i szybko przykładam te nasze dachówki. Gdy wszystko jest przyklejone, zaczynam malować dach. Wybrałam sobie tutaj kolor burgundowy. Jest to farbka Stamperia Allegro. Maluję nią cały dach i zostawiam do wyschnięcia. Czyli
przekładamy. W międzyczasie tutaj przyklejam drzwi. Klej Express Glue, możecie użyć każdego innego tak naprawdę. Jakiegoś inteligatorskiego, jakiegoś Tacky Glue albo kleju magicznego. I drzwiczki lądują tutaj na środku kompozycji pod dachem. Front dachu maluję również na kolor burgundowy, bo troszkę mi tam z przodu brakowało koloru, więc taki sam jak kolor, jaki tutaj maluję, tylko ten fragment, tą V-kę, tak, czyli tą literę V dołu tutaj już nie maluję. Wracamy do kompozycji pod daszkiem, jak już się drzwi przykleiły. Teraz będę przyklejała miniaturowe choinki. Musi tam być dobrze rozgrzany pistolet na gorąco. Nakładam wtedy na spód takiej choinki całkiem sporą ilość kleju i przyklejam tutaj obok drzwiczek. Zobaczcie. Taki spory kleks i oczywiście trzeba to szybko przyłożyć. Najlepiej albo przytrzymać ręką, albo kalendarz powinien leżeć gdzieś na biurku czy na podłodze, żeby właśnie te choineczki tutaj się dobrze równo przykleiły. Gdy klej zastygł, to bierzemy sobie tutaj pastę śnieżną i nakładamy śnieg. Warto sobie zasłonić szufladki, żeby ich nie pobrudzić tą pastą. Troszkę śniegu nakładam również na dach. Ważna tutaj informacja, farba zawsze musi być wyschnięta, ponieważ jeśli nie będzie wyschnięta, to będziecie mieli różowy śnieg. Dodam też troszkę kropeczek. One trochę wyglądają właśnie jak taka śnieżyca, jak taki śnieg. Maczam starą szczoteczkę do zębów w wodzie. Chodzi o to, żeby z niej nie kapało, żeby ona była mokra, ale żeby z niej nie kapało. I tutaj troszkę właśnie nadmiar wody zbieram. Użyję sobie białej akrylowej farbki matowej. Ja zawsze robię taki test na dłoni. Jeśli nie kapie, to znaczy, że jest konsystencja w porządku. I tutaj zrobię takiego splasza, no właśnie, na drzwiczki i na to, co jest poza nią.
Zaczynamy przyklejanie elementów. Tutaj przywędrował jeszcze trzeci wianek, bo wcześniej miałam 2, ale zdecydowałam się, że przydałby się jeszcze tutaj wianuszek na drzwiach, więc tym klejem Express Glue. On się robi przeźroczysty po wyschnięciu. Przyklejam do drzwiczek i zostawiam na leżąco, żeby on tutaj sobie w spokoju wysechł. Ciekawostka na temat malowania cyferek. Jest to bardzo dobry patent, czyli przyklejam, zobaczcie tutaj, taśmę papierową, czyli taśmę malarską lub maskującą, tak się nazywa, do jakiejś deseczki. Delikatnie na brzegach przyklejam cyferki tekturowe. Są to cyferki takie do scrapbookingu. One są zrobione z birmaty. Przyklejam je do tej taśmy i potem małe ilości złotej farbki używam na gąbeczce i robię tap, 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 maluję i takie 2 rundy. Pomaluję na złoto, troszkę wyschną i maluję drugi raz. Ważne tutaj, ponieważ te cyferki są delikatne, to ważne, żeby zrobić to małą ilością farbki. Lepiej to powtórzyć 2-3 razy, bo jak dacie dużą ilość farby, to potem będziecie mieli dużo pracy z nożykiem, bo będziecie zdzierać z tych cyferek nadmiar tej farby, która spłynie. Zanim przykleję elementy, to oczywiście najpierw przykładam je do szufladek kalendarza, patrzę gdzie co mi pasuje. Często jest tak, że ta kompozycja naprawdę się zmienia wiele razy, zanim będzie to ta docelowa, kiedy już zacznę wszystko przyklejać. Gdy już jestem gotowa, zaczynam sklejanie. Używam 2 klejów. Tu jest klej cyjanoakrylowy i przyklejam szufladki, do szufladek właśnie ten element. Wszystkie metalowe nie przyklejam. Wszystkie metalowe cyjanoakrylowym klejem, a elementy z masy przyklejam klejem Express Glue od Pendartu. Gdy elementy sobie schną, zaczynam malowanie tutaj od głównego aktora tego spektaklu, czyli dziadka do orzechów, który wyląduje na głównych drzwiczkach. Stwierdziłam, że w tym przypadku akurat chcę, by miał czerwony strój, czarne buty i jakieś złote dodatki, ponieważ tło jest takie zielono-brązowe, więc będzie ładnie wyglądał na takim tle.
Na sam koniec maluję oczy. Używam do tego bardzo cienkich pędzelków lub tak jak tutaj takiego, który ma bardzo taki wąziutki czubek. A potem używam wykałaczki, czyli po prostu na wykałaczkę nabieram dosłownie mikrokropelkę farbki i trzeba to zrobić na wdechu, żeby nie zniszczyć mu oczu, czyli zrobić taką właśnie jedną kropkę na jednym oku i drugą na drugim. To jest bardzo cienka, nawet jeszcze można ją sobie zaostrzyć, żeby była jeszcze cieńsza. Prawie suchym pędzlem, który jest ubrudzony złotą farbką, delikatnie smyram tutaj tego dziadka do orzechów, żeby nabrał takich właśnie złotych odcieni, złotego połysku. Przyklejam go do szufladki i warto jeszcze postawić coś cięższego na nim, na przykład jakieś 2 opakowania farby, żeby się dobrze wszystko przykleiło, albo ręką przycisnąć i na przykład poczekać minutkę, 2. To już jak jest suche, ten odlew z masy, to nic mu się stanie. Można naprawdę dość mocno przycisnąć tą ręką i tam nie będzie odkształcenia żadnego. No i przyszedł czas na przyklejanie cyferek. Ledwo się zmieściła, ale jest. Numer 24 oczywiście, główne drzwiczki. Cyferki najpierw przykładam do szufladek, a gdy już rozłożę wszystkie, to dopiero zaczynam przyklejać. Cyferki przyklejam również na przykład na tych metalowych elementach albo w środku wianka, jeśli się coś mieści, lub tak jak tutaj w środku tej złotej ramki. Bardzo ładnie się to prezentowało na żywo. Przechodzimy teraz do naszej tutaj scenki, gdy już wyschło, i montuję tutaj takie 2 reflektory z ciepłego światła. Przyklejam je klejem cyjano-akrylowym, czyli mała kropelka wystarczy, i przyklejam tutaj do daszku, żeby to było bardzo tak ładnie, klimatycznie podświetlone. Reflektory włącza się tak, że po prostu się je przekręca lub odkręca. Mają w środku sobie 3 małe bateryjki.
I oświetlenie już prawie gotowe. Trzeba troszkę przytrzymać palcem. A jeśli chcecie więcej, to zapraszam. Tutaj macie kod rabatowy na warsztat online. Na koniec uznałam, że brakuje mi czegoś na szczycie tego daszku i znalazłam taki, to jest element z masy z foremki firmy Stamperia, taki właśnie w kształcie narożnika, więc pomalowałam go na kolory burgund i złoty i przykleiłam na szczycie. Nakleiłam malutkie metalowe nóżki na dół kalendarza. Dzięki temu się właśnie bardzo ładnie prezentował. Kiedyś montowałam również nóżki w tych dużych kalendarzach, ale one są bardzo ciężkie i niestety stawały się przez to niestabilne. A ten kalendarz jest dużo lżejszy niż te, na których ja tworzę. Więc stwierdziłam, że może dam szansę i te nóżki tutaj zamontuję. Bo wygląda to pięknie, ale właśnie chodzi również o bezpieczeństwo. I dziękuję za uwagę. Tak oto prezentuje się już gotowy kalendarz na zbliżeniach. Dzięki za oglądanie. Do następnego.